Miewanie się telepatyczne. Mariusz Brostowski, bardzo proszę. Witam wszystkich. Mam na imię Mariusz i od 20 lat już doświadczam takich bardzo świadomych kontaktów telepatycznych. Ale chodzi przede wszystkim o telepatię duchową, telepatię serca, telepatię kosmiczną, czyli taką skierowaną do poszukiwania rozmowy, dialogu z wewnętrzną boskością, ale również z tą mega boskością, z źródłem wszechistnienia. My pochodzimy ze źródła, w związku z czym jeżeli chcemy zrozumieć, czym jest wszechświat, czym jest kosmos, powinniśmy zgłębiać naturę źródła, szukać porozumienia i indywidualnej rozmowy. I to jest bardzo istotna rzecz i chcę właśnie dzisiaj się tym troszeczkę wprowadzić Was w świat telepatii. Już ktoś z Was tutaj doświadczał telepatii, już próbował, wizje, konkretne przekazy, konkretne słowa pojawiało się? Tak, czyli jesteście już wprowadzeni w temat. Ja będę to tylko tutaj rozwijał i swoim doświadczeniem, które zdobyłem przez te 20 lat, postaram się skompresować te takie najważniejsze do taką pigułeczkę. Tematem przewodnim jest era wodnika i kosmiczna telepatia, duchowa telepatia, znaczenie telepatii w naszej teraźniejszości i przyszłości. Bo era wodnika, to słuchajcie, nie jest to coś, co trwa miesiąc, dwa, a 2150 lat. Czyli mamy bardzo potężny okres czasowy, w którym mamy się realizować. Jeżeli spojrzymy na siebie jako na istoty wielowymiarowe, istoty duchowe, to w tym momencie nasza najważniejsza część jaźni jest duchowa, nie cielesna, niematerialna. Czyli nie to nasze ciało, tylko to ciało duchowe, to kim jesteśmy naprawdę, czyli tym, co nie przemijamy. Jesteśmy wieczni, tak jak jest wszechświat wieczny. On może się rozszerzać i może mieć zwężenie i znowu wielki wybuch. I to też jest teraz ta większa era, bo era wodnika jest tylko częścią podróży naszego układu planetarnego w naszej galaktyce. Czyli to, co było w 2012 roku, to nasz układ planetarny był najbliżej jądra kosmicznego naszej galaktyki. I to było niebezpieczne, słuchajcie, bo są tak wysokie wibracje, tak mocne promieniowanie kosmiczne, które jest nieznane, bo sięga to, tam jesteśmy raz na 25 200 lat. Czyli ten obieg w kosmosie, w naszej galaktyce trwa 25 000 tam z ogonkiem lat. I on jest podzielony na określone cykle związane z zodiakiem po części, tak? Czyli wchodzimy w ten mini zodiak, który u nas się zmienia, ale również jest ten zodiak wielki, zodiak kosmiczny i weszliśmy już w erę wodnika. I tutaj możemy, żeby zrozumieć, czym jest wodnik, ja akurat jestem wodnikiem, tutaj też urodzeniowo, wodnik na zegarze mistrzów niebowstąpionych, słuchajcie, jest związany bezpośrednio z miłością. To jest podstawa. Czyli jeżeli ktoś z nas się urodził w erze takiej zodiaku wodnika, to jego dusza zeszła tutaj, żeby przerabiać miłość. W związku z czym, jeżeli teraz mamy erę wodnika, to mamy 2150 lat do przerabiania miłości. A przerobienie miłości polega na jej przejawieniu. Na niczym innym. Mamy przejawiać miłość. I to jest wyzwanie, przed jakim stoi ludzkość. Nie tylko my jako człowiek pojedynczy, jako taka zindywidualizowana forma Stwórcy, bo w nas, każdym z nas jest wszechduch, w każdym z nas jest wszechżycie i w każdym z nas jest źródło. Nie ma tak, bo źródło jest wszędzie. W mojej koncepcji, w moim postrzeganiu. I naturą źródła jest bezwarunkowa miłość. Bo miłość daje życie i nie oczekuje nic w zamian. Tak jak my rodzimy dzieci i one się rodzą, nie oczekujemy za dużo od tych dzieci, jak mamy czyste uczucia. Nie planujemy tego, chcemy je kochać, chcemy, żeby były szczęśliwe, żeby się rozwijały, żeby wzrastały. I jak ja patrzę na źródło, to widzę kosmicznego Ojca Matkę w jednym. Nie widzę Stwórcy na tronie, który bardzo mocno nam tutaj w Polsce wpajają od dziecka, tak? Od 1000 lat próbują przekształcić to.
tylko widzę źródło, które jest miłością, kocha. Nie można go złapać, nie można go uosobowić i dla mnie źródło jest nieosobowe, jest czystą, boską jaźnią, z którego wypływa nieustannie życiodajna miłość. I ona zasiewa, daje taki plankton miłości, z którego rodzą się galaktyki, a z galaktyk rodzą się układy planetarne, gwiazdy, a z tych gwiazd rodzą się planety i to idzie, ten cykl trwa i my jesteśmy taką wcieloną gwiazdą na Ziemi, iskrą życia. I teraz, jeżeli ja chcę dostroić się do wibracji wodnika, to od razu wiem, bezwarunkowa miłość. Wtedy będę chodził. To nie jest już wyzwanie dla wodników, tylko to jest wyzwanie dla ziemian, dla ludzi. I mamy sobie z tym poradzić. Ziemia miała się wznieść w 4., 5. wymiar na 2012. To był wielki taki moment, gdzie miały być podniesione wibracje. To też jest przejawione w pulsie Ziemi. Rezonans Schumana, bardzo teraz znany, modny. Bardzo ludzie się też tam ekscytują, jak te wibracje wzrastają. Początkowo on został odkryty w zeszłym wieku i jego wibracja była na poziomie tam 7,85 Hz, dokładnie jak nasze podwzgórze. I jedna fala to jest 40 000 kilometrów, czyli obwód Ziemi i połączenie w ten sposób wszystkich ludzi na podwzgórzu. Czyli stąd się pojawia również możliwość telepatii i zbiorowego pola, odczuwania czegoś, czego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, nazwijmy to do końca naukowo, chociaż powiem wam, że telepatia jest jedną z najbardziej zbadanych zdolności parapsychicznych. Między innymi z tego względu, że wykorzystywana była bardzo mocno i nadal jest wykorzystywana przez służby specjalne. Chociaż od momentu, kiedy weszła technologia, straciło to troszeczkę na znaczeniu, tak? Bo mają już inny system. Ale jeżeli się cofniemy o 20-30 lat, to osoby, które miały bardzo duże zdolności parapsychiczne i potrafiły czytać na odległość, widzieć na odległość, no były po prostu też używane w służbach specjalnych. To również było, słuchajcie, wcześniej wieszcze, zawsze był gdzieś tam wyrocznia, tak? Tam te tematy pracowały. I teraz chcę wam powiedzieć, telepatami jesteśmy wszyscy my, każdy z nas. Samego faktu połączenia na rezonansie Schumana, i tu wrócę do tej myśli, że myśmy mieli wznieść się do wyższych wymiarów, czyli automatycznie miały nam się otworzyć parazmysły, czyli takie były te przepowiednie 3 dni ciemności i tak dalej, że wszystko się wydarzy za nas. Ja, będąc już w kontakcie telepatycznym, to słyszałem, Mariusz, to tak nie będzie. Ludzkość musi włożyć swoje, człowiek musi włożyć swoje, musicie podnieść tą wibrację i odpowiadać za to, co czynicie. Jako ludzkość, nie tylko jako człowiek. Pamiętajcie, my ponosimy zbiorową odpowiedzialność i nie unikniemy tego, a jeżeli spojrzymy bardzo szerokim kontekstem duchowym, że nasza dusza nie ma, tak jak ja mam dzisiaj 60 lat, ona nie ma 60 lat, być może ma 6 miliardów lat, być może ma jeszcze więcej, 60 miliardów lat, być może 600 miliardów lat, ja tego nie wiem. Mogę tylko odczytywać to, czyli przeżyłem wiele żyć, a wszechświat, który znamy i współczesna fizyka już potwierdza to, będzie istniał jeszcze 200 miliardów lat. I nastąpi kolaps, ściągnięcie z powrotem. W ezoteryce hinduskiej to się nazywa wydech i wdech Boga. Czyli jest czas wydechu i czas wdechu. Po to, żeby wrócić do źródła i przerobić zamysł źródła. Czyli źródło dało, tchnęło życie, ogląda je i wraca do ducha. Co wyszło z ducha, wraca do ducha. A my jesteśmy duchowi. Im bardziej się uduchowimy, tym piękniejsze będziemy mogli tworzyć kreację życia. Bo coraz bardziej będzie to kreacja związana z tym, co wibruje nam w duszy. I to jest bardzo ważne. I jeżeli wejdziemy teraz w ten sposób myślenia, to wchodzimy w tą erę, musimy rozumieć, czym jest miłość. Bezwarunkowa miłość.
Od kogo się uczyć bezwarunkowej miłości? Te pytanie sobie trzeba też umieć zadać. Czy nauczy mnie bezwarunkowej miłości kto? No, czy mój rodzic, mama, ojciec nauczą mnie bezwarunkowej miłości do końca, tak do szpiku kości? Nie. Dadzą nam miłość rodzicielską, miłość braterską. Rozumiecie? To są różne poziomy miłości, ale tą miłość uniwersalną to zrozumiemy od uniwersalnej świadomości, od wszechducha, którego naturą jest miłość, bo daje życie i nie chce nic w zamian i tylko karmi cały czas. I w ten sposób, prostymi takimi spojrzeniami logicznymi możemy wchodzić w to, że jeżeli źródło mi dało życie, to w jakiś sposób się ze mną nieustannie komunikuje, bo jest we mnie. Czyli wibruje we mnie. Czyli przyjmuje również postać materializacji myśli, obrazów, odczuć. Słowo telepatia pochodzi z greckiego telepatos, czyli dalekie czucie. Nie mówimy tutaj o, słuchajcie, jakiejś konkretnej myśli, tylko o czuciu. I czucie może mieć różnego rodzaju spektrum. I dlatego też trzeba pozwolić sobie czuć. To, co się działo w erze ryb, w średniowieczu, a nawet w tej chwili, co się dzieje na Ukrainie i w wielu innych miejscach, z jednej strony pobudza czucie, ale z drugiej zamyka, bo jeżeli jest taki ogrom okrucieństwa, to trudno nam jest mówić o miłości. Ale jedyne, co nas może uratować w takiej sytuacji, to jest świadomość wieczności. Czyli jestem wieczny. Mogą mi zabrać moje życie, ale nie mogą mi zabrać mojej duszy. I cały czas trwa na ziemi, tak jak ja to obserwuję, ponieważ mnie dusza razem z moją żoną zabrała w pracę dla ziemi. I my od 20 lat prowadzimy Fundację Świadomość Ziemi. Jeździmy po kraju, po świecie, spotykamy się z ludźmi, organizujemy co tydzień medytację na rzecz ziemi, wzniesienia ziemi, neutralizacji nieharmonijnych czynów ludzkości i kreowania nowej rzeczywistości, czyli ściągania, przekodowywania. Tak jak jest kod emocji, tak Ziemia ma swoje DNA, tak samo Słońce ma swoje DNA, tak samo ma kosmos swoje DNA i z tym się pracuje, z tym się działa. Nie robię tego mentalnie. Ja robię to jako przekaźnik energii, który ma możliwość i ducha obserwowania tego i kreowania. I ja wiem, że ja na przykład przez pół godziny pracy energetycznej jestem w przekazie i to robi moja dusza, a dusza się otwiera na źródło i to robi źródło przez duszę. I to jest taka misja. I w tym momencie my możemy stworzyć nową ziemię, nowe miejsce do życia. I 2 miesiące temu też prowadziłem taką medytację związaną z wizją nowej ziemi. Ja prowadzę medytację z przekazu, nie prowadzę takich medytacji nauczonych, wyuczonych, napisanych. Po prostu siadam, dostrajam się i w tym momencie mogę mieć wglądy. I ta wizja nowej ziemi, wizja ta, o której się mówi 5D, 7D, to jest wizja ziemi, która będzie rodziła tutaj, to będzie siedlisko transformacji kosmosu, perła galaktyk. I będzie ogromnym przywilejem żyć na Ziemi. Nas będzie tu dużo mniej. Bardzo mało. Zostaną tylko ci, którzy będą dostrojeni. Inni będą musieli iść dalej i pracować. Im bardziej my będziemy rozwijać się dzisiaj, i to robimy na Harmonii i na innych tutaj imprezach, tym nasza dusza będzie bardziej predysponowana do działania uniwersalnego, tak jak źródło, do dawania życia. Być może siedzimy tutaj i jeden z pierwszych przekazów, jakie dostałem, taki bardzo świadomy od źródła, to było: Mariusz, nie ograniczaj się. Ty będziesz miał swoją galaktykę. Ja mówię, ja? Galaktykę? Ja nawet nie wiem, jak sobie poradzić tutaj z telepatią, ze zrozumieniem, a tu co dopiero galaktykę. Tak to wygląda. I słuchajcie,
To trzeba poruszyć. I była mi przekazana też taka bardzo prosta metoda nauki kontaktu telepatycznego ze źródłem. W taki sposób, że po prostu uczymy się słuchać. Ja w czwartek prowadziłem taki mini warsztat. Nie wiem, czy ktoś był. Jeżeli był, to niech podniesie rękę. Nie było nikogo, nikt nie podniósł. Słuchajcie, w czwartek prowadziłem warsztat właśnie poświęcony, taki mini warsztat, jak nauczyć się telepatii. Ale miłość jest bardzo prosta. Miłość kocha. Miłość przemawia językiem miłości. Miłość nie mówi po arabsku, miłość nie mówi po hindusku, miłość nie mówi i lepiej przenosi wibracje, jak niektórzy mówią, po angielsku, bo tylko po angielsku są wysokie wibracje. Miłość jest uniwersalna. Zawsze jest piękna, kochająca, dająca i pobudzająca nas do życia. To jest bezwarunkowa miłość. My upadamy, miłość podchodzi, daje rękę, mówi wstań i idź dalej. My zabijamy, miłość mówi część życia tu na ziemi polega na zabijaniu. Ten cykl pokarmowy, tak? To jest naturalne. Żyjecie w takim świecie. Nie obwiniajcie się. Ale czyńcie to z miłością. Jeżeli macie pokarm, błogosławcie i dziękujcie zwierzętom, dziękujcie warzywom, dziękujcie owocom, że was karmią, bo żyjemy w takim wymiarze. Możemy bez tego żyć. I już są. Ja 10 lat odżywiałem się wegańsko. 15 lat wegetarianin. Ale przyszedł dzień, że moje ciało zawołało z powrotem o proteiny. 2 lata mi zajęło powrót do tego, żeby sobie pozwolić zjeść kawałek ryby. Rozumiecie, o co chodzi? To jest duża rzecz, ale to był okres, to mnie bardzo wsparło, oczyściło, pokazało, że tak można, ale pokazało mi też pewne meandry takiego sposobu odżywiania się. My mamy się odżywiać przede wszystkim miłością. Mamy przede wszystkim karmić duszę. Karmienie ciała jest wtórne. Ciało przyjdzie i odejdzie. Rozłoży się. To dusza pamięta wszystko. To dusza jest w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. Tak jak wszechduch. Nasze ciało jest tu i teraz. Dlatego też, jeżeli mamy jakieś dylematy takie żywieniowe, nie wahajcie się. Spokojnie do tego podchodźcie, błogosławcie. Ja pamiętam, jak mój ojciec zabijał kury i dziękował im i gładził tą siekierą. I kura się uspokajała się, jak się uspokoiło, dziękuję. Pach, poszło. I to jest niestety rzecz, w którym trzeba dotknąć. Ja wiem, że to jest trudne. Ja ten obraz mam do dzisiaj w oczach. Słuchajcie, jeżeli już dotknąłem tego tematu, ja jeszcze jestem z tego rocznika, że musiałem pójść do wojska po studiach i byłem w kwatermistrzostwie w dziale żywnościowym. Jeździłem po rzeźniach, jeździłem po takich rzeczach. To są obrazy, które zostają w ciele, w komórkach do końca życia. Ale to wynika z bezduszności. Bo w momencie, gdy to jest akt poświęcony, to w tym momencie możemy naprawdę pięknie to uświęcić, tak? Wrócę do znaczenia jeszcze raz tej telepatii i możliwości jej się nauczenia. Czyli jeżeli miłość jest prosta, naturalna, to my możemy się z nią komunikować. W momencie, gdy my kochamy, to my wyrażamy źródło, wyrażamy prawdziwe ja. W momencie, gdy my nie kochamy, nie wyrażamy prawdziwego ja. Bardzo proste. I mamy co najmniej wejść na platformę neutralności. I platforma taka neutralności w życiu daje nam możliwość wskoczenia w wibrację miłości. Czyli jeżeli nas ciągną niższe wibracje poza neutralność, to jeżeli nie potrafimy jeszcze kochać, trzeba wznieść się na tą platformę neutralności. Powiedzieć, ok, poleciałem w dół z wibracjami, podnoszę się, staję, wyrównuję, nie muszę jeszcze kochać wroga. To jest bardzo trudna rzecz. Ale już wiem, że mam go kochać. Wiem, że mam go nie krzywdzić, tak? Ale mam prawo bronić swojego życia. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważna rzecz. Mam prawo, nawet siłowe,
bronić swojego życia i życia swoich bliskich, bo w takim wymiarze żyje. My nie żyjemy w wymiarze już, który się traktuje jako boski, czyli te wymiary 7+, tam gdzie wchodzimy już w czyste światło i tam już możemy mówić o tym. Ale my żyjemy w wymiarze dualnym i nas powinno być więcej w nas miłości jak frustracji. Bo jeżeli jest w nas frustracja, to nam zabiera. To jest taki współczynnik też pomiędzy miłością a frustracją. Możecie sobie teraz przymknąć oczy i poprosić, żeby źródło w was pokazało wam, ile w was jest miłości, a ile frustracji. Czy jako słupek, czy jako wykres. Spokojnie zróbcie oddech i poproście źródło w sobie. Pokaż mi, ile we mnie jest miłości, ile we mnie jest frustracji. Jeżeli się pojawi taki obraz, odczucie, myśl, wiedzenie, to zadajcie wewnętrzne pytanie, co mam zrobić, żeby było więcej miłości. I posłuchajcie, co powie wam ciało, co powie wam wasze wyższe ja. To nie musi być nic specjalnego. Miłość robimy małymi krokami, małymi rzeczami. Pogłaskać psa, przytulić dziecko, powiedzieć dobre słowo, nie osądzać. To są te takie podstawowe rzeczy, w których możemy wyrazić już wyższe wibracje, wyższą świadomość, świadomość miłości. Udało się poczuć ten słupek, wskaźnik? Udało się. Jest jedno i drugie? Ale te drugie. Słuchajcie, to jest rzecz praktyki. To jest krótka medytacja na polu, tak z marszu zrobiona. To należy gdzieś w jakiś sposób rozwijać. I to, co jeszcze powiem o telepatii, prostocie telepatii. Telepatia będzie przemawiać do nas naszym językiem, czyli źródło używa języka, którego my używamy. I to są nasze sposoby myśli. W ten sposób, w jaki my myślimy, w taki komunikuje się z nami źródło. To jest moje 20-letnie doświadczenie. Słuchajcie, ja prowadzę kursy też od 2005 roku. Tysiące ludzi przepłynęło przez kursy i zaczęli doświadczać. Niektórzy tylko przyszli po to, żeby dostać kropkę nad i. Nie zwariowałem. Jestem telepatą. Tak? To, co doświadczam, jest również u innych ludzi. To jest nasza rola wymieniać się. Dlatego też pomyślcie sobie i zacznijcie obserwować, w jaki sposób myślicie. Czy myślicie obrazami, czy myślicie czuciem, czy myślicie wiedzeniem, czy myślicie słyszeniem myśli, strumieniami myślowymi lub jakimś mikstem tych odczuć, tak? A może śnicie. I jak śnicie, to wtedy do was dociera ten boski głos. To jest coś, co nas woła od urodzenia. I życie, które nas tutaj zgotowano, nam nasi przodkowie przygotowali, to niestety wymaga od nas jeszcze dużo pracy. Ale słuchajcie, ja widzę ogromną transformację. U mnie pierwszy taki zew duchowy pojawił się na studiach w latach 80., jak był stan wojenny. Poza religią nie było nic. Była albo religia taka, albo religia taka, albo religia taka. Nie było jeszcze tej uniwersalnej duchowości dostępnej tak jak dzisiaj jest i takiej ponad religiami, ponad tradycjami. My tu robimy też dużo szamanizmu, bębny, pierwotne rytmy, ale to już jest nowoczesny szamanizm. Już nie jesteśmy skrępowani tym, co mówili przodkowie. Słuchajcie, myśmy w tych podróżach po ziemi dojechali do Old Arabii w Stanach Zjednoczonych. Tam, gdzie są Hopi. Znacie pewnie przypowieść Hopi, tak? Która mówiła też o wielkich światach i tak dalej. Oni nie podporządkowali się Konstytucji Stanów Zjednoczonych
i żyją w takim, praktycznie rzecz biorąc, poczuciu tego, że są rdzennymi, ale nie korzystają z technologii nowoczesnych. Też sobie nie poradzili, bo musieli tylko 2 szamanów ma komórkę, 1 faks, tak? Rozumiecie? Tak, wszystko żyją tam, gdzie ich duch przyprowadził w bardzo takim nieprzyjemnym miejscu, naprawdę bardzo trudnym, bo w ich wierzeniu, w ich tradycji Hopi jest odpokutować odejście od źródła. Oni się w pewnym momencie jako nacja sprzeniewierzyli i poszli w taki sposób, że zignorowali prowadzenie ducha. I ich szamani, jak dostali troszeczkę, te nacje dostały po kościach, bardzo mocno, to powiedzieli, że pójdą w najtrudniejsze miejsce do życia i tam będą tak długo czekać na sygnał i żyć zgodnie z tradycją, aż usłyszą, że okej, że mogą już i mają to odpuszczone. I słuchajcie, to trwa już kilkaset lat i nie mają tego sygnału. I są skrępowani, nie mogą już nic zrobić, bo ktoś kiedyś tak usłyszał i tradycja zabrania wyjść poza ten horyzont. A my, jeżeli nauczymy się takiej świadomej telepatii, to w tym momencie każdy z nas ma swoje indywidualne prowadzenie. Dzięki temu zwiększa się potencjał telepatyczny na Ziemi i dzięki temu ludzkość wejdzie na poziomy wiedzenia, czucia, słyszenia i również obrazowania, na przykład widzenia eterycznego energii. Tak jak wczoraj były te piękne lasery, to jeżeli ktoś ma zdolności widzenia parapsychicznego, to widzi w ten sposób, jak energie są, jak płyną. Nie znam człowieka, który by widział wszystkie energie. Ja spotkałem naprawdę tysiące jasnowidzów, uzdrowicieli na wszystkich kontynentach. I każdy ma pewien wyrywek widzenia wszechświata, rzeczywistości, ale jego rolą jest napełniać go miłością, polem miłości. I my, jeżeli w tym życiu będziemy stymulować u siebie wzrost duchowy, słuchajcie, nie wzrost świadomości takiej wiedzy, nie wzrost energetyki bez ducha, bo energetyka wypływa z ducha i ciemne siły wykorzystują energetykę i walczą o nasze dusze, bo nie mogą stworzyć duszy. To tylko może źródło. A dusza ma taki potencjał energetyczny, że słuchajcie, jakby wybuchła, to wybuchłaby ta ziemia. I we wszechświecie siły ciemności nie walczą o nasze pieniądze, majątki. Oni walczą o nasze serce, o nasze jądro naszego życia. Zawładnąć naszym sercem, naszą duszą i czerpać z niej energię. Bo nie są w stanie pójść do ducha czystego, bo by się musieli rozświetlić. By musieli wrócić i czynić miłość. A oni nie chcą, bo mają prawo sobie być tacy, jacy są. Ale prędzej czy później na wdechu Ojca wrócą do źródła. Może to wyglądać niesprawiedliwie, ale wrócą. Tyle, że wrócą już najprawdopodobniej bez świadomości doświadczeń. To się nazywa transformowanie w pierwotną energię miłości. A my mamy jako dusza pamięć tego, co się wydarzyło i może nasza dusza kreować przyszłe życia. Czyli możemy wchodzić i dzisiaj dostrajać się do duszy, żeby kreować erę wodnika, erę miłości. To jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z mojego doświadczenia, to zapraszam na stronę Fundacji Świadomość Ziemi. Ja tutaj też przygotowałem trochę prezentów. Nie myślałem, że o 10 rano też tak dużo ludzi przyjdzie. I mam trochę książek, one są za darmo, tutaj to co leży, te materiały. Nie martwcie się, skarczy dla każdego. My mamy stanowisko tam na Stanowiskowej i tam sobie możecie przyjść, powiedzieć, że byliście na wykładzie tutaj u Mariusza, tak? Tam jest moja żona i też wam da bez problemu książkę, także sobie spokojnie tutaj każdy coś otrzyma. To jest z mojej strony dzielenie się w ten sposób tym, co stworzyłem, co do mnie przyszło.
Ja jeszcze tak troszeczkę o swojej historii wam powiem. Słuchajcie, ja zawsze marzyłem o tym, żeby być piłkarzem. Nie udało mi się, kolana mi wysiadły. Potem marzyłem być biznesmenem, ale to wiecie, były czasy socjalizmu i było tak trudno. Ale przyszedł rok 88, 89 i zostałem takim biznesmenem i wyrastałem bardzo szybko, bardzo mocno działałem, importowałem, eksportowałem, produkowałem, miałem zakład pracy chronionej, zatrudniałem średnio 50-60 osób, miałem 100 osób w topie. Słuchajcie, no zabiegany, zalatany i sobie po latach uzmysłowiłem, że ja sobie takiego siebie wyobrażałem. Zajętego, ważnego, rzutkiego, tak? Ale koło fortuny się toczy i wpadłem w mielech wielkich spraw. Kryzys rosyjski, 98, a eksportowałem meble do Rosji i naraz pyk jednego wieczora poszło, a miałem 60 osób na produkcji i naraz nie było tego. Słuchajcie, bardzo dużo takich nokautów materialnych przeżyłem i za czwartym takim nokautem zawołałem do źródła. Dla mnie nie ma problemu używać słowa Bóg, chociaż przerabiałem słowo Bóg i relacje z Bogiem, słuchajcie, przez 10 lat. Takiego świadomego wchodzenia w to, jak wiele kodów mamy o Stwórcy. Przede wszystkim, że źródło jest karzące, tak? Że sąd ostateczny, że tylko i wyłącznie zbawienie w taki i taki inny sposób. To są bardzo mocne. To jest też to, z czym my tutaj jako dusze, które wcielają się na terenie Polski, przychodzą przerabiać też właśnie kwestie religijne, czyli wyjść poza religię, bo religii nie ma gdzieś tam takiej, już nawet jak się ruszymy kawałeczek dalej. Słuchajcie, to i nie ma możliwości. I u mnie pojawiła się wtedy prawdziwa wola usłyszenia, co mi ma do powiedzenia źródło. Już nie gadania do źródła, Boże, załatw mi to, potrzebuję tego, chciałbym mieć tamto, oczywiście najwięcej to kasy, tak? I tak dalej. I też taka świetna książka Murphy'ego jest właśnie o tym i jak czytałem i zmieniłem też jako biznesmen podejście, bo on mówi, nie proś Stwórcy o pieniądze, proś o kontrakt. I z kontraktu przyjdą ci pieniądze, proś o pracę, z tego ci przyjdą pieniądze. Proś o to, abyś robił to, co kochasz. Jak będziesz to kochać, to będzie rosło, bo miłość jest życiodajna. Ja pracowałem, kochałem swoją pracę, ale doświadczałem tych nokautów i jak zawołałem do źródła, to się zaczęły dziać cuda w moim życiu. Naprawdę niesamowite cuda. Zacząłem poznawać nowych ludzi, czytać nowe książki. Zaczęło się zmieniać mi samoistnie moja świadomość. Czyli czułem, że zmieniam się, że już myślę inaczej. Pojawiły się też warsztaty duchowe, gdzie też pamiętam na pierwszy, jak pojechałem, słuchajcie, już taki biznesmen, Rolex, SSR, Mercedes, zajechałem, godzina, wiecie, tak typowo korpo, nie? Ale to było moje korpo, to były moje firmy. A tam ten warsztat rozluźniony, super jakiś nauczyciel i tak dalej, no, ale tutaj wszystko się opóźnia. Ten wielki człowiek, jak ja go poznałem na początku, jak był mi przedstawiany, słuchajcie, jechał takimi bo się pokłócił z sąsiadem o samochody przy płocie. To wiecie, to było karczmerne, takie typowe i mi to od razu pokazało, nie ma guru. Nie mogę się tak jak przed księdzem pokłonić, bo my wszyscy jesteśmy równi i tylko mamy wymieniać się doświadczeniem, pracować. Ktoś może przewodzić, ktoś może liderować, ale to ma być płynąć, to ma być wymiana. To nie ma być piedestał. To jest stary paradygmat. Nowa ziemia polega na tym, co się dzieje na żywej interakcji w duchu miłości. I dlatego to trzeba kształtować. Ja w ciągu 1,5 roku praktycznie zmieniło się całkowicie moje życie. Całkowicie. Z biznesmena stałem się człowiekiem, który jeździł po ziemi, pracował dla ziemi, zaczął organizować medytacje, słuchajcie, też wydawać książki, pisać, robić, organizować takie biletyny z życia, także możecie sobie to poczytać, to jest coś niesamowitego i tą misję realizuję do dzisiaj na różnych poziomach. Ona fluktuuje, ale daje dużo radości, dużo spełnienia
I też cieszę się, że tutaj mogę nabyć na 20 harmonii, bo też na tych harmoniach ja zacząłem uczestniczyć od 3 harmonii. I tutaj też z Januszem się znam już tyle lat i to taka też duża wdzięczność. I 20 lat, zresztą nasza fundacja, którą prowadzimy w przyszłym roku też ma 20 lat, także to jest też kawał czasu. I ona jest poświęcona właśnie niesieniu tej świadomości Ziemi, że Ziemia jest żywym organizmem, że jest duch Ziemi, jest dusza Ziemi, że Ziemia jest inteligentna, że Ziemia jest dla nas Matką Ziemią. Dlatego też ja, jak się witam codziennie rano z żywiołami, to też się witam z Matką Ziemią. Zawsze, tak? A jeżeli już mam mało czasu, to robię to tak po prostu z serca, szybko, bo to też trzeba żyć tu i teraz. Także wracając do tej telepatii, jak jej się, słuchajcie, nauczyć? Przede wszystkim trzeba słuchać i zadać sobie pytanie, kogo słuchać? Czyli skąd czerpać inspirację? Można czerpać z siebie, z boskości wewnętrznej, ale również w boskości zewnętrznej. I jeżeli będziemy pracować z tym i bliżej nam jest do siebie, koncentrujcie się na swoim sercu, na tym, co wypływa z was, ale uczcie się języka miłości. Jeżeli was będzie coś wywyższać, będzie mówiło, że tamten jest zły, a ty jesteś dobry, to nie jest język miłości. Język miłości zawsze będzie nas mobilizował do podniesienia naszych uczuć do wyższych uczuć, a jak już będziemy mieli wyższe uczucia, do jeszcze wyższych uczuć, a jeżeli już będziemy mieli te wyższe uczucia, to powie, to teraz jeszcze służ. Daj część swojego życia innym. I pamiętajcie, to jest też nasza dziesięcina. Dziesięcina to nie są pieniądze. To jest materialna forma dziesięciny. Nasza podstawowa dziesięcina życiowa to jest danie swojego czasu temu, co służy wszystkim nam. Tego, co robimy. I tak jak ludzie chodzą w wolontariat, to jest ich dziesięcina. A my, będąc świadomi, mamy dawać tą dziesięcinę miłości. W medytacji, w spotkaniu z drugim człowiekiem, w zadbaniu o przyrodę, bycie ekologicznym. Ponieważ jesteśmy istotą wielowymiarową, nie powinniśmy się skupiać na jednym wymiarze. Czyli aspekt tutaj na przykład sukcesu w życiu ziemskim jest jednowymiarowy, jak tak spojrzymy. Bo on nie musi być skolerowany z akcentem mojej pracy energetycznej, mojej pracy duchowej, uczuciowej. To trzeba czynić. Słuchajcie, to jest możliwe. Także jeżeli byście chcieli, to jeszcze raz zapraszam was na stronę Fundacji Świadomość Ziemi. Jeżeli ja będę też prowadził i prowadzę, to zaglądajcie. Teraz najbliższy taki warsztat telepatii, nauki telepatii w sierpniu, pod koniec sierpnia w Piasecznie. Ale to już kto chce, to znajdzie, słuchajcie, i będzie działać. Jeżeli jakieś pytanko na koniec, to proszę bardzo, bo tu już mi pokazywali, że mam kończyć wykład. Tak, słucham. Znaczy, mam takie pytanie. Podejść do mikrofonu. To znaczy tak, takie trochę jedno sprostowanie. Telepatia nie jest słowem greckim. Używamy najstarszej mowy i telepatia znaczy daleki sygnał. A w dalekim, a jeszcze trochę w większym przetworzeniu znaczy sygnał źródła. A mam pytanie odnośnie takich podstaw intuicji, przeczucie. Czy to są te początki, czy jak się do tego odnieść? Odnośnie tego przeczucia jeszcze chciałem coś takiego powiedzieć, takie moje wnioski w poznaniu siebie i przeczucia. Doszedłem do wniosku, że możemy się uczyć na błędach niepopełnionych, korzystać z przeczuć. Jak najbardziej. Przeczucia są formą telepatii. Intuicja jest formą też telepatii. Każdy z nas doświadcza, tylko chodzi mi o świadomą telepatię. Czyli jeżeli mamy rozwijać, ja to nazwałem świadomą telepatią miłości, żeby było jasno, gdzie idę i skąd chcę czerpać inspirację, tak? Ale jeżeli skorzystamy z przeczucia tego naszego, to znaczy to już jest... Tak, to już jest forma korzystania, jeżeli to nam się potwierdza, tylko jeszcze raz mówię,
Nasze przeczucia mogą być takie, na przykład przed czymś złym, tak? Przed wypadkiem, tak? Że coś się komuś wydarzyło. To jest już komunikacja pozazmysłowa. Czyli to, co wchodzi w słowo telepatia, obojętnie czy grecka, czy ja tam jeszcze uściślę potem, skąd tam pan miał te informacje, tak? Ja się zajmuję słowotwórstwem od kilkunastu lat No to... i w polskiej mowie jest kod Aha. konkretny. Okej, dobra. Także tę intuicję, słuchajcie, ja na przykład w swoim życiu doświadczałem bardzo długo, bo wiele rzeczy mi się udawało i najbardziej mi się udają rzeczy, gdzie idę intuicyjnie. Płynę z tym, z nurtem. To jest ta już bardzo wysoka też telepatia, że ja idę i wykonuję to, co w duszy gra. I wtedy zaczyna się układać. A im bardziej sobie porozmawiam, telepatia to jest też taka świadoma rozmowa, czyli słuchanie, co jest i materializacja. Jeżeli ja nie będę tego materializował, przejawiał, co do mnie przychodzi, to ja mogę dostać 100 wskazówek i nie będzie to funkcjonować, bo miłość jest aktywna. Pamiętajcie, miłość jest aktywna, miłość kocha, czyli coś robi. I to jest bardzo, bardzo ważne. Kochani, ja wam bardzo dziękuję za cierpliwość, za wysłuchanie. Zapraszam po książki, kto chce, a jeżeli nie, to tam na stanowiskowej, to jest w tamtym kierunku. Dziękuję.